Relacje między przedsiębiorcą a księgowością można porównać do związku. Ma lepsze i gorsze momenty, a każdy ma swoje za uszami. W tym odcinku o tym, co najbardziej denerwuje Waszą księgowość. Czy wiecie, kto jako pierwszy miał swoich księgowych? Faraon Narmer 3000 lat przed naszą erą. Od tego czasu księgowość na stałe wpisała się w krajobraz prowadzenia biznesu. Jedna rzecz z całą pewnością się nie zmieniła. Potrzeba wzajemnego zrozumienia i dialogu. Zobaczcie więc, czego nie powinniście robić. Zacznijmy od wydatków przy prowadzeniu pełnej księgowości. Z ręką na sercu, ile razy zdarzyło Wam się zapłacić firmową kartą za prywatne wydatki? O ile raz, to nie problem. O tyle, jeżeli ta sytuacja będzie się powtarzała, to jest ona niezwykle uciążliwa dla Waszych księgowych. Dlaczego? Każdy z tych wydatków trzeba tłumaczyć, a następnie odkręcać. Przejdźmy do kolejnej ważnej i w sumie oczywistej rzeczy. Każdy wydatek firmowy powinien być należycie udokumentowany. Dlaczego? Nic tak nie wkurza księgowości jak faktury, paragony nie zawierające Waszych danych jako nabywcy. Z ich punktu widzenia są one księgowo bezużyteczne. Jeżeli mówimy o wydatkach, uważajcie na płatne subskrypcje takie jak Netflix, Spotify czy YouTube Premium. Po pierwsze, są one wątpliwe pod kątem podatkowym, a po drugie, zagraniczne serwisy streamingowe mają ogromny problem z wystawianiem faktur, które są zgodne z polskim prawem. Kluczem udanej współpracy jest wzajemne zrozumienie. Każdy dostarczany przez Was do księgowości dokument powinien być szczegółowo opisany. Dzięki temu z czasem księgowość zrozumie Wasz biznes oraz jego specyfikę. Problem opisów jest zresztą o wiele szerszy. Dokonując przelewu z rachunku firmowego, pamiętajcie, aby jak najdokładniej opisywać, czego on dotyczy. Samo określenie zgodnie z umową albo za fakturę może nie być wystarczające zarówno dla Waszej księgowości, jak i dla księgowości Waszych kontrahentów. W idealnym świecie praca księgowego wygląda tak. Analizuje wyciąg bankowy, wprowadza do systemu faktury przychodowe oraz kosztowe, a także generuje deklaracje. A Wam wystawia fakturę za swoją pracę. Pamiętajcie, że jeżeli z własnej winy zaburzacie ten szyk, to koszty dodatkowych godzin pracy i tak ponosi Wasza firma.